Hej, ziomuś, ziomuś, patrz, wiesz co mamy? Gry fizyczne na PC. Zapytacie mnie, skąd ten pomysł w ogóle na gry fizyczne na PC? Słuchajcie, myślę, że ostatnia decyzja Sony o zaprzestaniu produkcji płyt jakoś tak wywołała nostalgię we mnie. Wspomnienia, że kiedyś to było, że kiedyś można było włożyć sobie płytkę i postawić ją na półeczce, no i tak dalej. No jak wiemy, na PC-tach gry pudełkowe nie istnieją od jakichś 15 lat, ale postanowiłem to zmienić. Widziałem też post na Twitterze, chyba ktoś udostępniał post na Twitterze postu z Reddita, w którym zdaje się jakiś człowiek z Hiszpanii, nie wiem czy był z Hiszpanii tak naprawdę, jakiś człowiek właśnie zrobił swoją taką kolekcję, czytnik dysków, czytnik kartridży i sam kartridż, w którym jest w środku dysk twardy. No nie powiem, była to dosyć bezpośrednia inspiracja z mojej strony, ale zrobiłem ją po swojemu, troszeczkę inaczej niż kolega, więc mam nadzieję, że wam się spodoba. Oczywiście kolegę tutaj możecie zobaczyć na ekranie i jego kreację jest całkiem niezła, trzeba przyznać. Jest całkiem niezła. Nasz kolega udostępnił też swoje pliki do druku 3D na MakerWorld. Ja również zrobię to ze swoim projektem. Link zostawiam wam w opisie i do mojego, i do mojej inspiracji bezpośredniej. Mój wstępny projekt zakładał, że wykorzystamy do tego przejściówkę USB na SATA. SATA to, jak wiecie, standard dosyć starszy już dysków, które były podłączane, i czy to PlayStation 3, czy to PlayStation 4, czy PC-ty korzystały z SATA jeszcze długo, czy w sumie nawet jeszcze do dzisiaj korzystają. I taką przejścióweczkę chciałem obudować sobie w jakiejś ładnej obudowie, żeby móc wtykać w nią kartridż. Kartridż, który jest tak naprawdę właśnie dyskiem twardym zamkniętym w obudowie. No, założenie było z początku takie, że po prostu wydrukuję to, co kolega sobie tam zrobił. Niestety on zrobił to do specyficznej przejściówki na SATA. Akurat jej nie miałem, więc pomyślałem sobie, że nie chcę wydawać pieniędzy. Mogę zrobić z tego, co mam. Więc zrobiłem. Myślę, że jakiś ostatni tydzień spędziłem właśnie na modelowaniu tego w Blenderze. Skorzystałem raczej dosyć wizualnie z tego, co zrobił nasz kolega tam wcześniejszy, ale pobrałem też model, jakby pierwszy projekt takiej obudowy. Teraz wam pokażę. Pierwszy projekt bardzo prosty, bo był to prostokąt z klapką od spodu. Mamy dysk. Jak taki mamy dysk, to go klapeczka sobie przyczepiała się tutaj od spodu do dysku i to zamykało się w obudowie i przykręcało śrubeczki i mieliśmy tutaj wystający port. Taki model jest gotowy do pobrania, z niego właśnie skorzystałem, ale wydawało mi się to zbyt proste. Jakby to jest po prostu prostokąt. Jakby zwykły prostokąt z dziurami na śruby. Nie jest to specjalnie ładne. Więc pomyślałem sobie, że trochę możemy to zmodyfikować. Mój pierwszy wstępny projekt zakładał skorzystanie nadal z tej bryły, ale dodałem sobie do niego takie roweczki. Możecie to zobaczyć. Roweczki były pomysłem takim, że po tych roweczkach po prostu będzie się ten dysk przesuwał. Czy to właśnie do naszego stojaczka, naszego stacji bazowej, czy też na stojaczek z dyskami po prostu, który chciałem sobie też zrobić. Stojaczka z dyskami jeszcze nie zrobiłem, do tego dojdziemy później. Albo nie, nie wiem, chyba już po wypuszczeniu tego filmu raczej będę to robił, bo jednak zajęło mi to sporo czasu. No więc taki projekt sobie powstał, on był też prosty, więc postanowiłem trochę rozszerzyć swój pomysł na kartridże, które wyglądają trochę bardziej jak kartridże, inspirowany starymi kartridżami do Nintendo 64, do SNES-a, do NES-a. Zrobiłem właśnie takie coś. I w takim kartridżu możecie zobaczyć. Mamy ładne roweczki ozdobne. Tutaj, nie wiem, czy to dobrze widać w tym świetle, chyba widać.
Mamy dalej dziureczki, bazując na tym starym projekcie. Mamy tu dalej dół, taki sam. Tu doszły jedynie otwory wentylacyjne, tu i to. No i dosyć bardziej otwarty przód, żeby tu mogło powietrze sobie wchodzić i tyłem wychodzić, żeby się dysk nie przegrał. Wydaje mi się to całkiem fajne. Zrobiłem takich modeli sobie właśnie kilka. Mamy właśnie fioletowy na przykład. One wszystkie są takie same. I pomarańczowy. A przechodząc do samej stacji, to jest wstępna, którą zaprojektowałem. Pierwsza wersja. Jest to trapez. Trapezowe, coś takiego. Piramidka. Widzicie, ma piękną mordkę. Tato, proszę, abortuj mnie. I tutaj z przodu jest wkurwiona mordka. I założenie było takie. W to wkładam sobie kabelek, a potem to wkładam do środka, żebyśmy mieli tutaj kabelek w tym miejscu, w środeczku, tu, a całość skręcam sobie śrubami w tych miejscach właśnie. A następnie do takiego stojaczka pięknego bierzemy nasz kartridż i robimy i mamy. Piękne. To było założenie. Założenie udało się zrealizować. Ostateczny projekt jest szary, jak stare konsole. Myślę najpierw, żeby zrobić kartridże szare, ale ostatecznie stanął na tej stacji właśnie bazowej. Ona jest szara, jak widzicie. Mordeczka jest taka sama piękna. Tu troszeczkę poprawek było, bo tam wystawały jakieś plastiki. Mamy wzorek, mamy dupkę, tu wystają śruby, tu wystaje kabelek. No i tu mamy naszą przejściówkę SATA. Przyklejają na gorący klej, ale niestety odkleiła się, więc będę musiał powtórzyć to. Więc możemy w tej chwili ją sobie ruszać i wyciągać. Ruszać i wyciągać, co nie jest pożądane. No ale właśnie taka przejścióweczka sobie jest. I wkładamy sobie w odpowiednią stronę dysk. Cyk. Odsunę trochę. Wkładamy sobie dysk. Cyk. Trzyma się. I po podłączeniu do komputerka będzie działać. Nagrałem wczoraj jeszcze jakieś inne wideo, to może tam to wrzucę z prezentacją tego, jak działa bezpośrednio na komputerze. Bierzemy komputerek. Podłączamy stację. Bierzemy naszą kartridżę. Cyk. I proszę, wyskoczył nam ekran. Na ekranie mamy skróty do gier. Cyberpunk, Wiedźmin 2, Wiedźmin 3, Wiedźmin 1, Wojna krwi, wiedźmińskie opowieści. Odpalamy sobie Cyberpunka na przykład. Bezpośrednio z dysku. Zrobimy z dźwiękiem tym razem. Zapytacie, czemu nie jest w pełnym oknie? Odpowiem, nie wiem. No i cyk. Dobra, zrobimy sobie ray tracing niski. Zobaczymy, czy to będzie działać. Szczerze mówiąc, chyba nie testowałem na tym komputerze jeszcze Cyberpunka, więc będzie to pierwsza okazja zobaczyć slideshow. No nie jest tak źle. 44 klatki, 43. Do tego, nie wiem czy zauważyliście, mam też oczywiście okładeczki. Wdrukowałem sobie, mamy tutaj na brzeszku napis, co tu mamy i obrazek. Tak, jest ta okładka Deathloop. Deathloop skojarzy mi się z backlogiem, z cofaniem się. Tak, nie pytajcie. W tej chwili zrobiłem sobie 4 takie dyski. Mamy właśnie backlog, na którym są gry, które chciałbym kiedyś przejść. Tu jest dysk akurat duży, więc tych gier zmieściło się tam około 20, może 30. Wrzucę zaraz na ekran, zobaczycie sobie. Mamy osobny dysk z tak zwaną kolekcją CD Projekt. Są tu gry tylko CD Projektu, czyli Wiedźmin, Cyberpunk, wszystkie części. Myślałem sobie, że
No akurat miałem do dyspozycji takie większe dyski tak naprawdę, więc zrobiłem sobie, tak jak kiedyś były na giełdzie u Siwego, repaki z 6 grami na płycie, tak jak tutaj na dysku możemy sobie zrobić takie same zestawienie kilku gier. Mam też dysk tak zwany Retrobat, nie wiem czy będzie widać. Niestety na projekcie w Photoshopie wyglądało to lepiej, ale po wydrukowaniu jest to dosyć małe, więc jest tutaj Snake, znaczy już boss wtedy. Jeszcze nie Big Boss, który stoi nad ciałem boss. Jest to scena z trzeciej części Metal Gear Solid. A jest to dysk Retrobat, gdzie mam emulatorki sobie z różnymi starymi grami, które planuję ograć kiedyś, jak już będę na emeryturze oczywiście, gdyż nie ma czasu na wszystko w życiu. I postanowiłem zrobić jeden dysk, na którym jest jedna gra, bo akurat miałem taki malutki, małej powierzchni, małej pamięci dysk, na którym jest ostatni Hitman. Hitman World of Assassination. I ten dysk tak naprawdę jest tym, co chcielibyśmy osiągnąć robiąc gry fizyczne na PC. Jeden dysk z jedną grą, żeby to było tak jak kiedyś. Dobrze, wrócę jeszcze do okładek, bo ostateczną wersję zaraz widzieliście już. Pierwszy projekt zakładał, że moja drukarka jest chujowa, bo jest, nienawidzę jej, pierdolę drukarki, oby umarły wszystkie. Pierwszy projekt zakładał, że będę drukował sobie tylko stensile, obrysowania jakby okładek i malował je flamastrami akrylowymi. Niestety wyszło tak sobie. Ja daleko mi do bycia artystą, jak wiemy. Druga iteracja zakładała, że po prostu to jednak wydrukuję sobie. I wydrukałem ostatecznie na papierze naklejkowym i przykleiłem na te kartridże. No, jak widzicie, moja drukareczka nie wie, czym jest kolor magenty. Na szczęście udało mi się ją naprawić i przeczyścić. Musiałem siorbać w tusz, nie polecam, nie był pyszny. No i ostatecznie widzieliście te na kartridżach, jak to wyglądało. Czyli to na przykład Hitman i CD Projekt. I one mają tu sobie brzeszki, żeby można było, właśnie jak będę miał na stojaczku, żebym wiedział, co chcę wyciągnąć. No i w ostatecznym projekcie jest też backlog i retro. I tu tak samo. I teraz, kochani, w środek takiego pudełeczka jest przewidziany na dwie rzeczy. Jedną z nich są dyski talerzowe, być może jeszcze je pamiętacie, może jeszcze macie w swoim komputerku. Dyski talerzowe są wolne, ale za to są tańsze i pojemniejsze. Znaczy pojemniejsze mają takie same jak dyski SSD, ale są tańsze z tym w stosunku ceny do ilości gigabajtów, które mają. Tutaj akurat z tych kartridży, które ja przygotowałem sobie, kącik retro jest właśnie na dysku talerzowym. No, pewnie nie będzie tego widać. Jest sobie dysk tam talerzowy. I backlog również jest na dysku talerzowym. Z uwagi, że te dyski talerzowe są duże. Mają po 1 terabajt. Można tam rzucić w pizdu i jeszcze trochę. Z kolei CD Projekt kolekcja jest na dysku SSD Samsunga, na dysku 512 GB. Trochę więcej niż połowa chyba jest zajęta na nim tak naprawdę, ale no nie miałem odpowiedniego rozmiaru, więc skorzystałem z tego, co miałem. No i Hitman jako ta jedna gra na małym dysku jest na dysku 120 GB, SSD również. Powiecie, Błażejku, ale dyski SSD są szybkie, po chuj ci te dyski talerzowe. I będzie to prawda. Z tym, że nie do końca. Jakby myślę, że w dzisiejszych czasach przyzwyczailiśmy się do tego, że wszystko jest szybko. PS5 ładuje gry w 5 sekund, Wiedźmin 3 startuje w 18. Wow. Słuchajcie, dyski talerzowe są dobre do odpowiednich gier.
Oczywiście, jeżeli będziemy chcieli odpalić na nich gry z otwartym światem, możemy czekać zdecydowanie dłużej na załadowanie gry. Zamiast na przykład 7 sekund będziemy czekać 40. Zaraz zobaczymy sobie wyniki takich testów, które zrobili już inni gracze. Skorzystamy z ich uprzejmości. Inna sprawa też może być problematyczna taka, że na przykład w czasie gry nie doładują się w odpowiednim czasie modele postaci albo tekstury. To niestety jest bolączka dysków talerzowych. Ale słuchajcie, nie wszystkie gry są open worldowe, prawda? Niektóre gry są mniejsze, są to indyki, są to gry starsze. One spokojnie mogą działać z dysków talerzowych. Oczywiście może tam poczekacie sobie 30 sekund na włączenie zamiast 3, ale myślę, że jest to poświęcenie, na które jestem gotów, żebyście wy poświęcili. No, ja uśmiechnąłem się z powrotem do nich przy tym projekcie i przyznam, że nie przeszkadza to aż tak bardzo. Naprawdę jesteśmy rozpieszczeni teraz dyskami, które mają prędkości 5000 MB. Jakby fajnie, ale na talerzowcach też to działa. Spróbujcie. No i też inną zaletą, jak wspomniałem wcześniej, jest cena dysków talerzowych, bo na przykład na naszym Allegro pięknym możemy sobie dysk talerzowy 80 GB kupić za 8 zł. 8 zł. No, używany oczywiście, nie nowy, ale to dla naszego tutaj projektu jest bez znaczenia. Nawet lepiej jak jest używany, bo będzie tańszy właśnie. 80 giga jest to sporo. Nawet dla pojedynczej gry jakieś większe można by ją tam wrzucić. Można też zrobić właśnie taką paczkę sobie, na przykład, nie wiem, wszystkich części Tomb Raidera. No 80 giga może się akurat nie zmieści, ale jakby idea właśnie tutaj kartridżowa dla Was. No oczywiście dyski większe będą troszkę droższe, ale no ideą tych kartridży jest właśnie to, co zrobiliśmy tu z Hitmanem. Żeby każda gra miała swój kartridż, żeby można było właśnie korzystać z nich tak samo jak korzystało się kiedyś z konsoli, tak samo jak korzystało się kiedyś z PC-ta. Wkładając po prostu kartridż i odpalając grę. Tak. No dyski SSD niestety w ostatnich czasach dosyć podrożały. Jak wiemy, stoi za tym pewien dział technologiczny zajmujący się sztuczną inteligencją, który potrzebuje pamięci, a właśnie dyski SSD bazują na pamięciach trochę innych niż RAM, ale takie dyski też są potrzebne. Wszystkie pamięci zdrożały w ostatnim czasie. Zdrożeją wszystkie sprzęty, telefony, aparaty, zresztą nie wiem, czy aparaty mają budowane pamięć, telefony, komputery, konsole, przenośne sprzęty, wszystko, absolutnie wszystko, przecież nawet telewizory mają pamięć. Wszystko zdrożeje. I to jest niestety pokłosie tego AI i tutaj akurat w naszym projekcie no będzie to przeszkadzać. Będzie to przeszkadzać, gdyż dyski SSD są teraz właśnie bardzo drogie. Nawet zobaczmy sobie na Allegro lokalnie, za ile ktoś sprzedaje dysk SSD. Na przykład 120 GB, Lighton 120 GB 60 zł. No i widzicie, taki dysk 120 GB kosztuje 60 zł, a taki dysk 160 GB kosztuje 8. Więc sami rozumiecie. W przypadku, gdybyśmy chcieli wrzucić każdą grę na pojedynczy dysk, no to jednak wydalibyśmy fortunę, robiąc to wszystko na dyskach SSD. Nie warto, absolutnie nie warto. Myślę, że możecie wrzucić na dyski SSD gry, na których najbardziej Wam zależy, a całą resztę trzymać sobie na starych talerzowcach. Przewagą tych dysków jest też trwałość, bo dyski SSD, jakie sobie Samsunga na przykład, muszą być co jakiś czas włożone do prądu, żeby nie straciły tego, co mają zapisanego w sobie. No jeżeli chcecie trzymać je na półkach, no to siłą rzeczy możecie nie zdążyć. Może się dysk zepsuć, na przykład po 2 latach, 4 latach nieużywania. Możemy go włożyć wtedy do komputera i okaże się, że nic na nim nie ma, albo że jest kompletnie uszkodzony i nieodczytywalny. Z dyskami talerzowymi nie ma tego problemu, bo jest to zapisane jakoś
magnetycznie na tych dyskach, na talerzach w tych dyskach, które tam są, one nie potrzebują, prawda? Te dyski mogą leżeć sobie 10 lat, 20, będą działać. Oczywiście tu z drugiej strony mamy też możliwość uszkodzenia mechanicznego takich dysków albo rozmagnesowania ich. No to byłoby problematyczne, ale jeżeli będą leżeć na półce i będą po prostu sobie stały, no to nic im się raczej nie stanie. Widzicie, kolejny plus starych dysków. Weźcie to pod uwagę. Dobrze, zobaczmy sobie jeszcze tylko testy gier. Porównanie dysków SSD z dyskami HDD. Mamy tutaj zbiór piękny testów. Na przykład Kingdom Come 2 ładuje się w 20 sekund na dysku SSD. W miarę szybko. Niestety 3 minuty i 20 sekund na dysku HDD. Gorzej. To jest ta gra, której nie będziecie instalować na dysku HDD, bo no, szanujmy się, chociaż troszeczkę. Pierwszy Kingdom Come jest trochę lepszy, bo mamy 7 sekund kontra 31 sekund do przeżycia. Alan Wake na przykład drugi jest bardzo problematyczny na dyskach HDD, bo jak widzicie nie doładowują się modele postaci. Wyglądają potwornie. Idealnie to pasuje zresztą do gry, że wyglądają potwornie, ale to nie było zamierzone przez twórców. Cyberpunk 7 sekund do 36 sekund, całkiem niezły wynik. W Cyberpunku też jest opcja włączenia powolnego grania na dysku HDD. Zdaje się, że wtedy chyba więcej rzeczy zładowanych do RAM-u. Spoko opcja. Były głosy, że da się grać spokojnie w Cyberpunka akurat na dysku HDD, więc możecie sprawdzić. Coś starszego, na przykład Deus Ex Mankind Divided 14 do 47 sekund. Do przeżycia, myślę spokojnie. Shadow of the Tomb Raider, starsza już gierka. 8 lat myślę, że ma. Mamy 12 sekund do dysku NVMe. 14 SSD, no i na dysku talerzowym 35 sekund. Co to jest 35 sekund, kochani? Far Cry 5 9 sekund do 28, tyle sekund. Assassin's Creed 7 sekund do 52. Nie tak źle, tylko 2 razy. Wiedźmin 5 sekund do 22, to już w ogóle krótko. Battlefield 5 minuta 20 do minuty 33. Ghost Recon Wildlands 12 sekund do sekund 28. GTA 5. To jest produkt zamieszku czasów. 41 sekund do minuty niecałej. I Resident Evil 2 sekundy do 3 sekund. Absolutnie zero różnicy. Także nie bójcie się. Dyski talerzowe nie gryzą. Naprawdę. Jest dobrze. Jesteśmy po prostu rozpieszczeni. Chcąc zrobić ten projekt, musicie też zdecydować się, w jaki sposób chcecie przechowywać te gry na tych dyskach. Są dwie szkoły. Jedna z nich to trzymanie samych instalatorów na takich dyskach. Nie jestem fanem. Nie kojarzy mi się to najlepiej z cartridge'em. Znaczy to działałoby wtedy jak płyta CD po prostu. Wkładacie, tak jak za starych czasów wkładaliście sobie płytę CD czy DVD do komputera, ona odpala instalator i to instalowało się na waszym dysku twardym. Jest to upierdliwe. Upierdliwe, mi się to nie podoba, szczerze mówiąc. Wolę drugie podejście, które zastosowałem tutaj, czyli zainstalowanie gier. Jeszcze wracając do tamtych, takie instalatory możecie pobrać w zasadzie tylko z GOG-a. Może z jakichś innych mniejszych stron jeszcze. Steam nie pozwala na pobranie takich offline'owych instalatorów. Po zakupie gry na GOG-u możecie normalnie wejść na stronę GOG-a sobie, swoją bibliotekę i tam na stronie jest link, który klikacie i możecie pobrać sobie taki instalator wtedy na dysk i zapisać go na takim cartridge'u sobie. Ja jestem zwolennikiem drugiej szkoły, czyli instalowania tych gier na tych dyskach. Jest to bardziej jak odpalanie gry na Nintendo 64 czy na Game Boyu czy gdziekolwiek indziej. Wkładacie sobie wtedy taki dysk tylko do czytnika i gra już tam jest. Możemy utworzyć sobie skrót na pulpicie na dysku, żeby nie chodzić tam po katalogach wszystkich, które są na tym dysku. I z takiego skrótu klikacie 2 razy, odpala się gra bezpośrednio lub odpala się klient Steama i wtedy dopiero gra. Jest to super wygodne.
żyć i nie umierać. Dla mnie to jest zdecydowanie lepszy sposób niż zbieranie instalek. Lepiej mieć zainstalowane te gry, bo w każdej chwili możecie ją uruchomić po prostu. Wkładacie i gracie, jak ze starych czasów. Zapytacie, czy warto męczyć się z takim drukowaniem 3D tego całego sprzętu? Dla leniwych są gotowe rozwiązania, są to gotowe stacje zewnętrzne, które możecie po prostu podłączyć do komputera i po prostu wkładać w nie dysk bez bawienia się w kartridże. Można, no, ale gdzie jest fan w tym? Gdzie jest fan w patrzeniu właśnie na tak wkłada się kartridż do komputera, jak czujecie po prostu, że chcecie wtedy zagrać. A tak, to takie mechaniczne, nudne. Wkładam sobie dysk do czytnika i działa. Nie, no, to bez sensu. Absolutnie bez sensu. Mi się nie podoba. Podsumowując, kochani, bawiłem się wyśmienicie projektując to. Mogę wam tylko i wyłącznie polecić taką zabawę. Wszyscy kochamy siedzieć przez 12 godzin przed komputerem i patrzeć w ekran i zastanawiać się, co popełniliśmy źle w życiu, że to robimy, ale projekt jest finalny, podoba mi się, jak to się wydrukowało, podoba mi się, jak całość się udała. Mam nadzieję, że wam też. Zapraszam do komentowania, zapraszam do lubikowania i do subskrypcji. Mam nadzieję, że popchnę tutaj was w kierunku własnej inwencji, własnego artyzmu. Sami zaprojektujecie na przykład sobie takie pudełeczka. Nic nie stoi na przeszkodzie. Bawcie się dobrze i do zobaczenia. No i zapraszam jeszcze, dawno nie zapraszałem nikt. Zapraszam was oczywiście na mój film o życiu w erze postpudełkowej, jeżeli ktoś jeszcze nie widział. Tu się wyświetli na ekranie za chwileczkę. Tymczasem zobaczenia.